Well, good morning, everyone. I would like to thank Pupil Foods for this very kind invitation to talk to you today, and I'm very sorry that we have to do this over the internet and that I cannot be there in person. Next time I do hope to travel back to Poland. Dzień dobry wszystkim. Chciałbym podziękować firmie Pupil Foods za zaproszenie mnie do przeprowadzenia dzisiejszej prezentacji. Przykro mi, że musimy to zrobić przez internet i że nie mogę być z Wami osobiście. Mam nadzieję, że następnym razem będę mógł wrócić do Polski. My talk this morning is going to look at an important factor when we buy any type of product, any type of commodity we purchase, and that is the actual quality of the product. Moja dzisiejsza prezentacja będzie dotyczyła ważnego czynnika odgrywającego rolę przy zakupie dosłownie każdego rodzaju produktu, a mianowicie prawdziwej jakości produktu. For pet food, we do think about its quality as this directly impacts our pet's health. And as consumers, we also want to get good value for our money spent. W przypadku karmy dla zwierząt zastanawiamy się nad jej jakością, ponieważ ma ona bezpośredni wpływ na zdrowie naszego pupila. A jako konsumenci chcemy również otrzymać wartościowy produkt za wydane pieniądze. But how do we measure quality of pet food? Ale jak zmierzyć jakość karmy dla zwierząt? As a consumer, we all have a good idea of what quality means to us as individuals. What fresh fruit and vegetables should look like, or what type of summer holiday we would like to go on. Każdy z nas jako konsument ma dobrą wiedzę o tym, co oznacza dla nas jakość. Wiemy, jak powinny wyglądać świeże owoce i warzywa lub na jakie letnie wakacje chcielibyśmy pojechać. But quality assessment can be very biased. It can differ from individual to individual. The way that one person describes quality may be different to the next person, and it's not possible to actually measure what we think of as quality. We cannot give quality a numerical value. Ocena jakości może być bardzo nieobiektywna i może się różnić w zależności od osoby. Sposób, w jaki jedna osoba opisuje jakość, może różnić się od sposobu, w jaki opisuje ją inna osoba. Nie jest możliwe zmierzenie tego, co uważamy za jakość. Nie możemy nadać jakości wartości liczbowej. The question is, how can we take away all the individual variations in the way that people think about quality and accurately measure the quality of the food we feed our pets? Ideally, we need a measurement that is accurate and can be repeated and is the best measurement of the pet food quality. And this is digestibility, the focus of this talk. Pytanie brzmi, jak usunąć wszystkie indywidualne różnice w sposobie, w jaki ludzie myślą o jakości i dokładnie zmierzyć jakość karmy, którą podajemy naszym zwierzętom. W warunkach idealnych byłby to pomiar, który jest dokładny i powtarzalny, a przy tym najlepszy dla sprawdzenia jakości karmy dla zwierząt domowych. Taka właśnie jest strawność, na której skupimy się podczas tej prezentacji. When we think about the quality of pet foods, it can get a little confusing with all the communication that takes place on bags of food. Many different terms can be seen. Fresh meat, raw, grain-free, biological appropriate. But do these terms really relate to the food's quality? While these terms tell you a little bit about the quality, we will see that the best measure of quality is digestibility, a term we will define in a few slides' time. Zastanówmy się nad jakością karmy dla zwierząt. Może to być nieco mylące, jeśli wziąć pod uwagę całość informacji przekazywanych nam na opakowaniach z karmą. Można na nich spotkać wiele różnych terminów, takich jak świeże mięso, surowe, bezzbożowe, biologicznie odpowiednie, ale czy te terminy naprawdę odnoszą się do jakości karmy? Terminy mówią nam nieco o jakości, jednak przekonacie się, że najlepszą miarą jakości jest strawność.
Termin strawność zdefiniujemy za kilka slajdów. Our talk today will look at why we need a high quality diet for our pets and how we can actually measure that quality in an unbiased and independent way, which is free of any marketing wording or confusing terminology you may see. This measurement, we will see, is the digestibility of the diet, and I'll explain its importance as we go through this talk. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone wyjaśnieniu, dlaczego potrzebujemy diety wysokiej jakości dla naszych zwierząt domowych oraz jak możemy mierzyć tę jakość w sposób bezstronny i niezależny, wolny od wszelkich marketingowych sformułowań i mylącej terminologii, którą można spotkać. Miernikiem, którego potrzebujemy, jest termin strawność diety. Wyjaśnię jego znaczenie w trakcie tej prezentacji. To help me explain quality and digestibility, then I will show these Pupil products. I've known the family and staff at Pupil for almost 3 years, and so I know their products and their commitment to feeding pets, as well as wanting to produce the highest quality products. Therefore, I am very happy to use these products in my presentation. Jako pomoc w wyjaśnieniu jakości i strawności wykorzystam produkty firmy Pupil Foods. Znam właścicieli i załogę firmy Pupil Foods już od prawie 3 lat. Znam też ich produkty, a także ich zaangażowanie w żywienie zwierząt domowych oraz chęć produkowania produktów najwyższej jakości. Dlatego z przyjemnością posłużę się tymi produktami jako przykładami. This is one folk product. And this is some of the key information you can see on the packaging. There is communication on the individual ingredients on the back of the bag. And you will also see the chemical analysis of some key components, notably protein and fat. All this packaging information is required to be declared under the European regulations. Oto jeden z produktów marki Folk i niektóre kluczowe informacje, które można znaleźć na opakowaniu. Na odwrocie opakowania znajduje się informacja o poszczególnych składnikach, a także analiza chemiczna kluczowych składników, zwłaszcza białka i tłuszczu. Zgodnie z przepisami europejskimi wszystkie te informacje muszą znaleźć się na opakowaniu. Although there is a lot of information available for interpretation of the product's recipe, helping give you some guidance on the overall formulation, it does not provide you with a universally accepted measure of quality. And this is the same situation for any product from any manufacturer. Mimo że jest tu wiele informacji pomocnych w interpretacji receptury produktu i dają one pewne wskazówki dotyczące ogólnego składu, to nie zapewnia to powszechnie akceptowanej miary jakości. Dotyczy to każdego produktu pochodzącego od dowolnego producenta. If we look more closely at the top 5 ingredients that probably represent at least 70 to 80% of the total recipe, we can see that there are high quality ingredients such as the protein sources fresh quail meat, dried meat, rabbit and lamb, and dried potatoes for carbohydrates. These are the key nutrients we need to bring into the body. Other nutrients include fat, vitamins, and minerals. Nutrients sustain life. Without them, we would simply die. We need to absorb them and get them into the body of our pets. Jeśli przyjrzymy się bliżej 5 głównym składnikom, które prawdopodobnie stanowią co najmniej 70 do 80% całkowitej zawartości produktu, możemy zauważyć, że są to składniki wysokiej jakości, takie jak źródła białka w postaci świeżego mięsa przepiórki i suszonego mięsa z królika i jagnięciny, a także suszone ziemniaki dostarczające węglowodanów. Są to kluczowe składniki odżywcze, które musimy dostarczyć organizmowi. Pozostałe z nich to tłuszcz, witaminy i minerały.
Składniki odżywcze potrzebują życie. Bez nich po prostu byśmy umarli. Musimy dostarczyć je do organizmu naszych zwierząt i umożliwić ich wchłanianie. The percentage analysis helps tell us how much protein and fat are in the food, and this provides some additional information. Analiza procentowa informuje, ile białka i tłuszczu znajduje się w żywności, co dostarcza nam dodatkowej wiedzy. Although this is a lot of information and you can already say a lot about how good this product is, what we would really like to know is what is the overall quality of this recipe, any manufacturer's recipe. And to do this, we need to talk about digestibility. Jest to wiele informacji i na ich podstawie można już dużo powiedzieć o tym, jak dobry jest ten produkt. Jednak to, co naprawdę chcielibyśmy wiedzieć, to ogólna jakość jego receptury, a także jakość receptur każdego producenta. A żeby to zrobić, musimy porozmawiać o strawności. Digestibility is the key important factor when we talk about any product's quality, because it tells us what percentage of the nutrients that we feed are actually absorbed and taken up by the pet, and therefore supports its health. Strawność jest kluczowym czynnikiem w kwestii jakości każdego produktu, ponieważ mówi nam o tym, jaki procent składników odżywczych, które podajemy, jest rzeczywiście wchłaniany i pobierany przez zwierzę, a tym samym wspiera jego zdrowie. There is a fundamental need to get nutrients into the pet, as they will support many different functions: cells, muscle, skin and coat, and they also provide energy. To do all this, we must get the nutrients into the body, and this is why digestibility is so important. Istnieje fundamentalna potrzeba dostarczenia zwierzętom składników odżywczych, które wspierają wiele różnych funkcji organizmu: komórki, mięśnie, skórę i sierść, a także dostarczają energię. Aby to wszystko osiągnąć, musimy dostarczyć składniki odżywcze do organizmu. Dlatego tak ważna jest ich strawność. The higher the digestibility, the more nutrients the animal can take out from the ingredients in the diet, and the higher the quality of the diet. Im wyższa strawność, tym więcej składników odżywczych zwierzę może pobrać ze składników diety i tym wyższa jest jakość diety. To get the nutrients into the pet, we simply feed the food. Three key nutrients we tend to focus on are protein, fat, and carbohydrates. Carbohydrates can come from traditional grains or can be from a non-grain source. We will come back to focus on carbohydrates as our key example as to why digestibility is important. Aby dostarczyć składniki odżywcze do organizmu zwierzęcia, po prostu podajemy mu karmę. Trzy kluczowe składniki odżywcze, na których zwykle się skupiamy, to białko, tłuszcze i węglowodany. Węglowodany mogą pochodzić tradycyjnie z ziaren lub ze źródeł innych niż zboża. Do węglowodanów, jako naszego kluczowego przykładu, wrócimy jeszcze w ramach uzasadnienia, dlaczego strawność jest ważna. The food then goes through a series of digestive steps. The higher the digestibility of the product, the easier it is for each of these steps to digest the food and for the body to absorb nutrients. Pokarm przechodzi przez szereg etapów trawienia. Im wyższa strawność produktu, tym łatwiejsze jest trawienie pokarmu na każdym z tych etapów i przyswajanie składników odżywczych przez organizm. There are a number of key digestive steps in the pet. The teeth and mouth help crush and break up the food. The stomach then mixes and starts to break down the nutrients, and the pancreas has some important enzymes that also now start to digest the food. Jest kilka kluczowych etapów trawienia u zwierząt domowych. Zęby i pysk pomagają miażdżyć i rozdrabniać pokarm. Żołądek następnie miesza i zaczyna rozkładać składniki odżywcze, a w
W trzustce jest kilka ważnych enzymów, które również zaczynają trawić jedzenie. The small intestine also has some enzymes that continue the digestion, but now we get absorption of nutrients taking place here. W jelicie cienkim znajdują się enzymy, które kontynuują proces trawienia, ale wchłanianie składników odżywczych odbywa się już tutaj. Finally, the process enters the large intestine. While there is no digestion taking place here, if you get too much undigested protein or carbohydrate coming into here from the small intestine, then you can get excessive breakdown of the protein and carbohydrate, and this can lead to loose, very soft stools. Zakończenie procesu odbywa się w jelicie grubym. Nie zachodzi w nim już trawienie, ale jeśli dostanie się tu zbyt dużo niestrawionego białka lub węglowodanów z jelita cienkiego, to może dojść do nadmiernego rozkładu białka i węglowodanów, co z kolei może prowadzić do bardzo miękkich stolców. That is why you need highly digestible protein, fat, and carbohydrates, so they are all absorbed in the small intestine before they enter the large intestine. At the end of this talk, we will see what happens if you have a poorly digestible diet. Dlatego potrzebujemy w składzie lekkostrawnych białek, tłuszczów i węglowodanów, aby wszystkie zostały wchłonięte w jelicie cienkim, zanim trafią do jelita grubego. Pod koniec wykładu zobaczymy, co się dzieje przy stosowaniu słabostrawnej diety. The digestive process is basically the same in the cat. Proces trawienia u kota jest w zasadzie taki sam. Just to remind you that the cat, unlike the dog, has no crushing teeth. All their teeth are made for cutting. And cats cannot chew. They have very limited side-to-side movement of the jaw. Przypomnę tylko, że kot w przeciwieństwie do psa nie ma zębów miażdżących. Wszystkie zęby kota są stworzone do cięcia. Dodatkowo koty nie potrafią żuć, ponieważ mają bardzo ograniczony ruch szczęki na boki. Finally, both cats and dogs have no enzyme in their saliva that can help to pre-digest starch before it is swallowed. We have this enzyme in our saliva that helps our starch digestion get underway. Wreszcie, zarówno ślina kotów, jak i psów nie zawiera enzymu, który mógłby pomóc we wstępnym trawieniu skrobi przed jej połknięciem. W ślinie ludzi znajduje się enzym, który pomaga nam w trawieniu skrobi. In summary, having highly digestible food is very important for both dogs and cats. The higher the digestibility, the more nutrients they will absorb. Podsumowując, podawanie wysokostrawnej karmy jest bardzo ważne zarówno w przypadku psów, jak i kotów. Im wyższa strawność, tym więcej składników odżywczych zostanie wchłoniętych. We continue the theme of digestion in dogs and cats. What we see is that both dogs and cats have a relatively short intestinal system compared to other species. This means that they have a relatively rapid passage of food through their system. This gives the body less time to break down and absorb the nutrients. And this is key as to why we need a highly digestible diet. Kontynuujemy temat trawienia u kotów i psów. Widzimy, że zarówno psy, jak i koty mają stosunkowo krótkie jelita w porównaniu z innymi gatunkami. Oznacza to, że pokarm przechodzi stosunkowo szybciej przez ich jelita. Daje to organizmowi mniej czasu na rozłożenie i wchłonięcie składników odżywczych. Właśnie dlatego potrzebujemy wysokostrawnej diety. When we look at the ratio of the length of the intestine to the size of the body, we see the cat has a very small ratio, 5:1. The dog is 6:1, and sheep, a plant eater, it is 26:1.
This means the cat has only a very short time to eat, digest, and absorb nutrients. Again, this highlights why the digestibility of the food is so important. Kiedy patrzymy na stosunek długości jelita do wielkości ciała, widzimy, że u kota jest to zaledwie 5:1, u psa 6:1, a u roślinożernej owcy jest to 26:1. Oznacza to, że kot ma bardzo krótki czas na zjedzenie, strawienie i wchłonięcie składników odżywczych. To kolejny dowód na to, że strawność żywności jest bardzo ważna. Now, in this next section, we will focus more closely on what we really mean when we talk about digestibility. Why do we actually measure this and not some other dietary component? And we will look at some of the key factors that can positively or negatively impact digestibility. W następnej części skupimy się bliżej na tym, co tak naprawdę mamy na myśli, mówiąc o strawności. Dlaczego właściwie mierzymy ten, a nie inny składnik diety i przyjrzymy się niektórym kluczowym czynnikom, które mogą wpłynąć na strawność pozytywnie lub negatywnie. We have defined digestibility as the percentage of the nutrients that are fed and are available for absorption. And this directly impacts the health benefits for the pet. Zdefiniowaliśmy strawność jako procent podawanych składników odżywczych, które są dostępne do wchłonięcia, a to bezpośrednio wpływa na korzyści zdrowotne dla zwierzęcia. Therefore, we know that as the quality of the ingredients goes up, so does the digestibility. Dlatego też wiemy, że wraz ze wzrostem jakości składników wzrasta również ich strawność. The literature tells us that for very good and high quality foods, then the protein digestibility is at least 89%, fat digestibility at least 95%, and for carbohydrates it is at least 88%. Literatura podaje, że w przypadku bardzo dobrej i wysokiej jakości żywności strawność białka wynosi co najmniej 89%, strawność tłuszczu co najmniej 95% i co najmniej 88% w przypadku węglowodanów. The one key question is, why do we measure digestibility to describe a food's quality and not some other dietary component? Jednym z kluczowych pytań jest, dlaczego mierzymy strawność, a nie jakiś inny składnik diety, aby opisać jakość żywności? The answer is that we need a proven numerical measurement that can be done accurately, that you can repeat time after time, and that everyone can rely on. This is digestibility. Odpowiedź. Potrzebujemy sprawdzonego pomiaru liczbowego, który można wykonać dokładnie, który można powtarzać wielokrotnie i na którym każdy może polegać. To jest strawność. The digestibility percentage allows us to set values that can describe any food as having a low, medium, or high digestibility, and therefore the food can be considered as a low, medium, or high quality. Wielkość procentowa strawności pozwala nam na określenie wartości, które mogą opisać każdy pokarm jako posiadający niską, średnią lub wysoką strawność. W związku z tym karmę można uznać za posiadającą niską, średnią lub wysoką jakość. By having an agreed measurement, we can now compare different foods. And we can even look at the impact of different individual ingredients used in the recipe, such as different protein ingredients like lamb, chicken, or fish, on the overall digestibility of the food. Dysponując uznanym miernikiem jakości, możemy teraz porównywać różne produkty żywnościowe, a nawet przyjrzeć się wpływowi poszczególnych składników użytych w ich składzie, jak na przykład
różne składniki białkowe, takie jak jagnięcina, kurczak lub ryby, na ogólną strawność karmy. Finally, the European regulations do not require any company to list their food's digestibility on the bag. This is not a negative point, it is simple fact. This does not prevent a company from measuring the digestibility and putting it into their marketing materials. Wreszcie, przepisy europejskie nie wymagają od żadnej firmy umieszczenia na opakowaniu informacji o strawności karmy. To nie jest negatywna uwaga, to zwykły fakt. Nie zabrania to jednak producentowi mierzenia strawności i umieszczania informacji o niej w swoich materiałach marketingowych. There are many factors that can impact the overall quality of the food and therefore its digestibility. Jest wiele czynników, które mogą mieć wpływ na ogólną jakość pokarmu, a tym samym na jego strawność. There are factors such as the choice of the product supplier and their ingredients and the way that they are stored at the factory. There is also the choice of the manufacturing technology that actually makes the food. Są to m.in. wybór dostawcy produktu, dobór składników oraz sposób ich przechowywania w fabryce. Istnieje również wybór technologii produkcji stosowanej w procesie wytwarzania karmy. Next, you have the actual manufacturing process, which involves some key machinery and technology. This can make an important difference in the final digestibility of the food. One key step is the final cooking of all the ingredients. This takes place in a machine called an extruder. Następnie mamy prawdziwy proces produkcyjny, który obejmuje pewne kluczowe aspekty, maszyny i technologie. Mogą one w istotny sposób wpływać na końcową strawność karmy. Jednym z priorytetowych etapów jest końcowe gotowanie wszystkich składników, które odbywa się w maszynie zwanej ekstruderem. Having good quality assurance procedures helps keep the quality of recipes. Posiadanie dobrych procedur zapewniania jakości pomaga utrzymać jakość receptur. Finally, you have the choice of all the ingredients in the recipe, the amounts in which they are included. And again, the manufacturing technology is very central to the food's quality and its digestibility. Lastly, the stability of the product in the bag is also important, as this is what the pet finally ends up eating. Na koniec mamy wybór w zakresie wszystkich składników receptur oraz w jakich ilościach są zawarte. Ponownie, technologia produkcji jest bardzo istotna dla jakości i strawności karmy. Wreszcie stabilność produktu w opakowaniu jest równie ważna, ponieważ to jest to, co faktycznie zjada nasze zwierzę. I just wanted to mention a real example of how the formulation can impact digestibility. If you add a lot of fiber to the diet, then this can have a negative impact on the overall digestibility of the diet. Chciałbym przytoczyć prawdziwy przykład tego, jak receptura może wpływać na strawność. Jeśli dodasz do diety dużo błonnika, może to mieć negatywny wpływ na ogólną strawność diety. Because fiber cannot be broken down by the enzymes in the body, it remains intact as it passes through the stomach and small intestine. And as it passes through the gut, it can interfere with the ability of the body to digest protein, fat or carbohydrates. Ponieważ błonnik nie jest rozkładany przez enzymy znajdujące się w organizmie, pozostaje nienaruszony, gdy przechodzi przez żołądek i jelito cienkie. Przechodząc przez jelita, może zakłócać zdolność organizmu do trawienia białka, tłuszczu lub węglowodanów. Also, if you use a poor quality protein because it contains too many tiny fragments of bone or has a lot of undigestible connective tissue, this can then bring down the digestibility of the protein and negatively impact the dietary recipe. Ponadto,
zastosowanie białka o niskiej jakości, na przykład zawierających zbyt wiele małych fragmentów kości lub dużo niestrawnej tkanki łącznej, może obniżyć strawność białka i negatywnie wpłynąć na recepturę diety. In this section, I now want to give you the real example of why digestibility is so important to the animal. To do this, I will focus on the digestion of carbohydrates and talk about our own diet for a moment. W tej części chciałbym przedstawić Wam prawdziwy przykład tego, dlaczego strawność jest tak ważna dla zwierzęcia. W tym celu skupię się na trawieniu węglowodanów i przez chwilę porozmawiamy o naszej własnej diecie. Starch is the chemical form of carbohydrate that we concern ourselves with when we formulate both human and pet foods. It ultimately provides glucose for the body. Skrobia jest chemiczną formą węglowodanów, którą zajmiemy się przy tworzeniu zarówno żywności dla ludzi, jak i karmy dla zwierząt domowych. Jej rolą jest dostarczanie glukozy do organizmu. You probably know starch is found in flour or in potatoes or in pasta. Zapewne wiesz, że skrobia znajduje się w mące, ziemniakach lub makaronie. Starch is an important form of carbohydrate we need in our diets. It is actually made up of many glucose molecules attached to one another, and it is a highly branched structure. This branching gives raw starch a complex structure that makes it difficult to break down and digest. Skrobia jest ważną formą węglowodanów, których potrzebujemy w naszej diecie. W rzeczywistości składa się z wielu cząsteczek glukozy połączonych ze sobą i ma bardzo rozgałęzioną strukturę. Takie rozgałęzienie nadaje surowej skrobi złożoną strukturę, która sprawia, że jest ona trudna do rozłożenia i strawienia. To enable us to break down these attachments between all the individual molecules and make the raw starch easy to digest, we must heat up the starch. One example is we put the potatoes or pasta into boiling water. Aby umożliwić rozbicie tych połączeń pomiędzy pojedynczymi cząsteczkami i sprawić, że surowa skrobia stanie się lekkostrawna, musimy ją podgrzać. Jednym z przykładów jest włożenie ziemniaków lub makaronu do wrzącej wody. If we did not do this and we tried to eat the potato or pasta raw, uncooked, then it would not only taste terrible, but we would have a lot of problems digesting the starch. Gdybyśmy tego nie zrobili i próbowali zjeść ziemniaka czy makaron na surowo, to nie tylko smakowałoby ono okropnie, ale mielibyśmy też spore problemy z trawieniem skrobi. What happens when we put raw starch into boiling water? To explain this, we look in more detail at starch's structure. Co się dzieje po umieszczeniu surowej skrobi w wrzącej wodzie? Aby to wyjaśnić, przyjrzyjmy się bliżej szczegółowo strukturze skrobi. Here we can see the attachments between each of the many thousands of individual glucose molecules that make up raw starch. Each branch is also made up of chains of glucose molecules. Na ilustracji możemy zobaczyć połączenia między każdą z wielu tysięcy pojedynczych cząsteczek glukozy, które tworzą surową skrobię. Każde odgałęzienie składa się z łańcuchów cząsteczek glukozy. Although the attachment between each glucose molecule is quite weak, there are many thousands of them. And because the structure is also branched, this means that the overall structure is very strong and can resist digestion. Raw, uncooked starch is therefore very difficult to digest, even if we have the enzymes to do this. Our enzymes cannot easily enter the structure. Chociaż połączenia pomiędzy poszczególnymi cząsteczkami glukozy są dość słabe, to jest ich wiele tysięcy.
Dodatkowo struktura jest rozgałęziona, co oznacza, że ogólna struktura jest bardzo mocna i może być odporna na trawienie. Surowa, niegotowana skrobia jest więc bardzo trudna do strawienia, nawet jeśli organizm ma do tego enzymy. Nasze enzymy nie potrafią łatwo wejść w tę strukturę. When we boil potatoes or pasta, we are now applying a lot of heat energy to their starch structure. This energy starts to help weaken and break down the attachments between each molecule. The energy starts to break up the branches as well. Gotując ziemniaki lub makaron, przekazujemy dużo energii cieplnej do struktury skrobi. Energia ta zaczyna osłabiać i rozbijać połączenia między poszczególnymi cząsteczkami. Dodatkowo zaczyna również rozbijać gałęzie. You also allow water to enter into the structure, a process called gelatinization. The starch now expands in size and becomes soft. W ten sposób umożliwiasz wnikanie wody w strukturę. Proces ten nazywa się żerowaniem. W tym momencie skrobia pęcznieje i staje się miękka. The other important event that takes place is that through the cooking, we allow for easier entry of enzymes into starch's structure. This means enzymes can gain access to the structure and start to completely break down the attachments, and the starch now goes into smaller units which can then be more easily digested by the gut. Innym ważnym zjawiskiem podczas gotowania jest umożliwienie łatwiejszego wnikania enzymów w strukturę skrobi. Dzięki temu enzymy mogą uzyskać dostęp do struktury i rozpocząć całkowity rozpad wiązań. Skrobia dzieli się na mniejsze cząstki, które mogą być łatwiej trawione przez jelita. After the cooking process, we now have a high digestibility of the starch. Po zakończeniu gotowania uzyskujemy wyższą strawność skrobi. If we end up with low digestibility because we did not cook for long enough, then more raw starch can enter the large intestine where it can be broken down by bacteria, and this could cause loose stools. Jeśli na końcu uzyskujemy niską strawność, ponieważ nie gotowaliśmy składników wystarczająco długo, to do jelita grubego może dostać się więcej surowej skrobi, gdzie może zostać rozłożona przez bakterie. To może spowodować luźne stolce. Cooking a starch by boiling it in water means that we increase its digestibility and allow for more absorption of the individual glucose molecules into the body. Like us, both dogs and cats need glucose in their body. Poprzez gotowanie skrobi w wodzie zwiększamy jej strawność i umożliwiamy lepsze wchłanianie poszczególnych cząsteczek glukozy do organizmu. Podobnie jak ludzie, zarówno koty, jak i psy potrzebują glukozy w swoim organizmie. When pet food is made in the factory, the cooking process is the same as what happens inside your kitchen. Starch is cooked using heat, pressure, and steam. This is why the choice of equipment and technology is very important in making sure the final digestibility and the quality of the product is high. Podczas produkcji karmy dla zwierząt w fabryce proces gotowania przebiega w taki sam sposób jak w domowej kuchni. Skrobia jest gotowana przy użyciu ciepła, ciśnienia i pary. Dlatego też dobór sprzętu i technologii jest bardzo ważny dla zapewnienia wysokiej strawności końcowej i jakości produktu. A very similar series of events takes place when we cook meat and any protein ingredient. Cooking helps to unravel the protein structure and expose the attachments found in the protein to digestive enzymes, making it easier to digest. Bardzo podobny ciąg zdarzeń ma miejsce podczas gotowania mięsa i każdego składnika białkowego. Gotowanie pomaga rozplątać strukturę białka i odsłonić zawarte w nim połączenia dla enzymów trawiennych, dzięki czemu staje się ono łatwiejsze do strawienia. The digestibility of the finished product and therefore its overall quality
will depend on many different factors. Many of these factors occur before the final cooking of the product, but one major step in getting a high digestibility in our pet food is the final cooking step, which is the most important manufacturing step in the whole process of making high quality food. Strawność produktu gotowego, a tym samym jego ogólna jakość, zależy od wielu różnych czynników. Wiele z nich pojawia się przed ostatecznym ugotowaniem produktu. Jednak jednym z ważniejszych etapów w uzyskaniu wysokiej strawności naszej karmy dla zwierząt jest końcowy etap gotowania, który jest najważniejszym etapem produkcji w całym procesie wytwarzania wysokiej jakości karmy. As we now approach the end of the talk and think about everything that has been said, one question we can ask is how do we know or how do we see if a diet is low or high quality? What will we see if the diet has a low or high digestibility? Zbliżamy się do końca prezentacji. Pomyślmy o wszystkim, co powiedziałem dotychczas. Nasuwa się pytanie, jak dowiedzieć się lub zobaczyć, czy dieta jest niskiej lub wysokiej jakości? Co można zaobserwować w przypadku diety o niskiej lub wysokiej strawności? We can answer this by looking at dogs, where we see some differences in the digestive system between different sized breeds. In large breed dogs, the digestive system only represents about 2.7% of its body weight, and in small breeds, it is around 7%, an important consideration when making foods. Aby odpowiedzieć na to pytanie, spójrzmy na psy. Wśród psów możemy zaobserwować pewne różnice w budowie układu pokarmowego między rasami różnej wielkości. U psów dużych ras układ pokarmowy stanowi tylko około 2,7% masy ciała, a u małych ras około 7%, co jest ważnym czynnikiem do uwzględnienia przy wytwarzaniu karmy. We also see that it takes much longer for food to travel through the digesting system in the large breed compared to the small breed. 59 hours in total for a large breed versus 22 hours for a small breed. Należy również zauważyć, że u psów dużych ras przejście treści przez układ pokarmowy trwa znacznie dłużej w porównaniu do psów małych ras. Jest to 59 godzin w porównaniu do 22 godzin w przypadku psów małej rasy. We know from studies that in large breeds, the food probably spends more time in the large intestine and is therefore more susceptible to bacterial breakdown. If your diet is not highly digestible, then this can have an effect on the stool quality. Wiemy z badań, że u dużych ras karma prawdopodobnie spędza więcej czasu w jelicie grubym i dlatego jest bardziej podatna na rozkład bakteryjny. Jeśli dieta Twojego pupila nie jest wysokostrawna, może to mieć wpływ na jakość stolca. When you take your dog outside, you can actually see the impact of digestibility in the quality of their stools. Możesz zaobserwować wpływ strawności na jakość stolca, kiedy wyprowadzasz psa na spacer. What happens is that if the food is not highly digestible, is that we get more undigested carbohydrates and protein entering into the large intestine. And as a result of bacteria acting on these undigested nutrients, we can see soft or loose stools developing. Jeśli karma nie jest wysokostrawna, to większa ilość niestrawionych węglowodanów i białek przechodzi do jelita grubego. W wyniku działania bakterii na te niestrawione składniki odżywcze możemy zaobserwować miękkie lub luźne stolce. We can actually score the stools, and a score of 2 to 3 would be acceptable as normal. If you have a stool score of 2 or 3, then these scores would help indicate you are feeding a diet with a high digestibility and therefore a high quality. Możemy właściwie ocenić jakość stolca. Wynik 2 lub 3 jest akceptowalny
i oznacza to, że stosujesz dietę o wysokiej strawności, a więc wysokiej jakości. If the score is a 4, 5 or 6, then it can indicate that the diet is not very digestible. Jeśli jest to 4, 5 lub 6, może to oznaczać, że dieta nie jest wysokostrawna. There can be many other reasons for soft stools in a dog, especially if there is some underlying illness in the digestive system. But in a normal and healthy dog, if soft stools occur, we have to think about the food's digestibility. Może być wiele innych przyczyn miękkich stolców u psa, zwłaszcza jeśli istnieje jakaś choroba podstawowa w układzie pokarmowym. Jeśli jednak miękkie stolce pojawiają się u normalnego i zdrowego psa, musimy zastanowić się nad strawnością karmy. Therefore, every day you have the opportunity to see how well your dog or cat is digesting its food, as the stools can help indicate if the diet has a low or high digestibility, and therefore if the diet is a low or high quality. Dlatego każdego dnia masz możliwość sprawdzenia, jak dobrze Twój pies lub kot trawi pokarm, ponieważ kał może wykazać, czy dieta ma wysoką czy niską strawność, a zatem czy dieta jest niskiej czy wysokiej jakości. Our final slide is to summarize everything. To nasz ostatni slajd, który zawiera ogólne podsumowanie. We all want to feed our pets a high quality product. We have seen that the accepted key measure of a quality of a pet food is its digestibility. Digestibility can be measured and it allows you to compare different products against each other and also the impact of different ingredients in a recipe. Wszyscy chcemy karmić nasze zwierzęta produktami wysokiej jakości. I zauważyliśmy, że przyjętą kluczową miarą jakości karmy dla zwierząt domowych jest jej strawność. Strawność można mierzyć, co pozwala na porównanie różnych produktów ze sobą, a także wpływ różnych składników w ramach receptury. There are many different factors that could impact the overall digestibility of the food and the digestibility of key nutrients such as protein, fat and carbohydrates. Jest wiele różnych czynników, które mogą wpłynąć na ogólną strawność karmy oraz strawność kluczowych składników odżywczych, takich jak białko, tłuszcz i węglowodany. The choice of ingredients for each recipe is important and can definitely help increase digestibility. High quality ingredients such as fresh meat will help improve the digestibility. Wybór składników do każdej receptury jest ważny i może zdecydowanie pomóc w zwiększeniu strawności. Wysokiej jakości składniki, takie jak świeże mięso, pomagają poprawić strawność. One key step in making sure the diet is digestible is a manufacturing equipment and technology which makes sure the final product is highly digestible. And you are reassured that your choice of pet food is high quality. Jednym z kluczowych kroków w zapewnianiu strawności diety jest sprzęt i technologia produkcji. Zapewniają wysoką strawność końcowego produktu, a Ty masz pewność, że wybrana przez Ciebie karma jest wysokiej jakości. Well, that brings my talk to a close, and once again my sincere thanks go to Pupil Foods for allowing me to talk today. To kończy mój wykład. Serdecznie dziękuję Pupil Foods za możliwość przeprowadzenia dzisiejszej prezentacji.